Nauka inspiruje. Podcast Uniwersytetu Łódzkiego. Cześć, zapraszam do wysłuchania podcastu Nauka Inspiruje, audycji, w której odkrywamy różnorodny świat nauki dzięki rozmowom z wyjątkowymi naukowcami i naukowczyniami Uniwersytetu Łódzkiego. Ja nazywam się Michał Gruda i zajmuję się popularyzacją nauki na Uniwersytecie Łódzkim. Jesteśmy w studiu Radia Łódź i wraz ze mną jest Joanna Karp, gospodyni tego miejsca, dziennikarka Radia Łódź. Audycję realizuje Jakub Litman. Wielkie dzięki za waszą gościnę, a nasza współpraca nie byłaby możliwa, gdyby nie Urząd Marszałkowski w Łodzi, ponieważ audycja jest realizowana w ramach programu Łódzkie dla Młodych. Zasubskrybujcie nasz kanał na platformie, na której nas aktualnie słuchacie, aby nie przegapić kolejnych odcinków i móc odsłuchać poprzednie. Dziś naszym gościem jest dr Maciej Adamiak, adiunkt w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych. Cześć. To prawie jak łamaniec języka. Skrót też nie jest łatwy do rozszyfrowania. Przedstawię cię troszkę twoimi słowami, bo zaczerpnąłem je z twojego profilu pracowniczego, ale na koniec jeszcze dodam coś z innego źródła. Więc Maciej jako adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim koncentruje się na wykorzystaniu deep learningu w badaniach naukowych i projektach badawczo-rozwojowych. Jego praca polega na wdrażaniu zaawansowanych metod uczenia maszynowego w analizie danych przestrzennych oraz rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. I teraz przez najbliższą godzinę będziemy rozpakowywać to pojemne zdanie. Zajmuje się przetwarzaniem danych multimodalnych, czyli wizji i dźwięku oraz implementacją rozwiązań dla urządzeń IoT w celu ochrony bioróżnorodności. I tu już się też zaczyna ciekawie, bo pojawił się ten motyw środowiskowy. Jak samo sobie mówi, jego celem jest łączenie najnowszych osiągnięć technologicznych z potrzebami środowiska akademickiego i praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji. I zdradzę, że jedyną rzeczą, na jaką się umówiliśmy przed audycją, to jest to, że będziemy rozmawiać o haśle AI for Good. Nie wiemy, gdzie nas to zaprowadzi. Natomiast jeśli mamy rozmawiać o programowaniu i o AI, to ja oczywiście poprosiłem ChatGPT, żeby mi podpowiedział, o czym mielibyśmy rozmawiać, i to jest właśnie ten moment, kiedy chciałem ci zacytować, co napisał o tobie. To idealny gość pod hasło AI for Good. Łączy ziemię, satelity, dźwięki przyrody, smart miasta, etykę i bardzo trzeźwe spojrzenie na hype. Jak byś odpowiedział na taki opis własnej osoby? Myślę, że adekwatny, natomiast ja jestem z tej części dyscypliny, która nie bardzo ufa czatowi GPT. To jest taki słodziak troszeczkę. Na pewno otrzymałeś taką odpowiedź, jaką chciałeś otrzymać. No, na takiej zasadzie to dokładnie działa. Jeżeli ja miałbym sam się podsumować, może nie słowami AI, to ja lubię z roleplayów brać dodatkowe takie terminologie. Jestem takim, wieloklasowcem. Geograf, połączenie programista i matematyk. Zdecydowanie opieram się hype'owi. W sensie nie jadę na tej fali głównej sztucznej inteligencji, bo pracowałem w tym, zanim było modne. A ja jestem humanistką i trochę jestem przerażona. Nie tylko spóźniona, ale też przerażona. Będzie sympatycznie, wszystko wytłumaczę. Dobrze, to właśnie chciałem też tak zarysować, że poznałem twoją pracę już wiele miesięcy temu i jakby ta informacja właśnie o tobie, o twojej pracy, o twoich projektach przewija się dosyć często. Realizujesz różnorodne projekty. Ja poznałem twoją pracę przy okazji rozmowy z doktorem Tomaszem Napierałą. Dłuższa historia naszych spotkań naukowych z doktorem Napierałą. My w ogóle zaczęliśmy współpracować i tworzyć algorytmy, które wykorzystują trochę AI w analizie danych przestrzennych, tak to nazwijmy, kiedy jeszcze udało nam się zebrać sporo danych z Twittera, zanim jeszcze Twitter był zapełniony botami, kiedy tych botów jeszcze tam było niewiele. I to, co robiliśmy, to sprawdzaliśmy wydźwięk, sentyment, innymi słowy, czyli sprawdzaliśmy, jak ludzie wypowiadają się, jak nacechowana emocjonalnie jest dana wypowiedź. Było ciekawie. Chodziło o to, żeby dowiedzieć się głównie, jaki ludzie mają stosunek do różnego rodzaju miejsc, jako że to badanie związane z geografią jest. Była jakaś grupa docelowa? Nie, właśnie nie. Po prostu brutalnie cały polski Twitter. Więc Polityków też? Właśnie, to było niesamowicie ciekawe, bo mieliśmy właśnie taką mapę potem tego wydźwięku całego wraz z powiązaniami związanymi z terminologią. I oczywiście, jeżeli chodzi o podróże i miejsca, no to ten wydźwięk był pozytywny. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, powiem, że było nieźle. Działo się. I było widać, że jest ta polaryzacja już, ale ta polaryzacja była bardzo specyficzna. Wtedy w tych danych wychodziło. Ona nie mogła taka być, gdyby ona była naturalna, gdyby to byli ludzie. Więc już wtedy wiedzieliśmy, a to było, nie wiem, z 7 lat temu może,
jak dużo botów jest na Twitterze, jak dużo tych farm botowych zaczyna funkcjonować. No teraz internet, a tym bardziej Twitter czy X obecny, to już jest martwy internet, tak jak Reddit czy Twitter. Tam ciężko może już znaleźć człowieka, tak przynajmniej ja czuję. A opowiedz, jak to jest w ogóle możliwe, żeby zbierać takie duże ilości danych? To znaczy, że te aplikacje muszą też częściowo na to pozwalać, tak? Jasne. Wiadomo, że pracując w nauce, my tutaj musimy dbać o dane, prawda? My jesteśmy też producentami danych, więc intellectual property, własność intelektualna, to właściwie najważniejsze stwierdzenie, jeżeli pracujemy z danymi. Jeżeli jest w Terms of Service, czy w warunkach licencyjnych danego oprogramowania, albo strony internetowej, że można pobierać takie dane, no to my śmiało z tego czerpiemy. Natomiast w niektórych przypadkach, no jeżeli te dane są zamknięte, no to takiej możliwości nie ma. A Twitter, no Twitter kiedyś miał swoje API, czyli publiczny interfejs, na którym można było różne ciekawe zapytania zadawać. I muszę przyznać, że był pomocny w zrozumieniu tego, co się dzieje w tej sferze mediów społecznościowych. Teraz jak to wszystko jest zamknięte, albo bardzo płatne, to jest trochę trudniej. No ja też mam mieszane uczucia. Powiedziałeś, że to dało ci możliwość zobaczenia, co się dzieje w tej przestrzeni mediów społecznościowych. Powiesz coś więcej o wnioskach? Jasne, jasne. Widać bańki, prawda? Widać bańki, przez które bardzo trudno jest się przebić. Jeszcze no właśnie to 7 czy 8 lat temu, to nie było aż tak bardzo wyraźne. A teraz, będąc praktykiem, pracując z danymi różnego typu i pochodzenia różnego, widzę, że troszeczkę też gramy z algorytmem. Prawda, że ja produkuję też algorytmy i też algorytmy uczące się i czasami czuję, że walczę z uczącym się algorytmem po drugiej stronie. I zaczynają się takie mikrowojny, prawda? Co zwróci mi algorytm po drugiej stronie. Ja już oddaję, przepraszam, głos Michałowi, ale pojawiło się chyba to hasło, o którym chcemy porozmawiać, prawda? Bo mam wrażenie, że wszyscy mówią o algorytmach, ale tak naprawdę nikt nie wie, jak one działają. A ja z przyjemnością wytłumaczę wam, jak działają. Naprawdę, bo to wcale nie jest aż takie skomplikowane. Samo pojęcie w ogóle sztuczna inteligencja jest niesamowicie mylące, no bo sztuczna to i owszem, ale inteligencja nie, zdecydowanie, bo to nie jest nic związanego z inteligencją. To jest po prostu dużo matematyki, opakowane w bardzo ładne słowa i w bardzo ciekawy kod komputerowy. I taki algorytm, ja dlatego mówię, że jestem raczej praktykiem uczenia maszynowego, a nie sztucznej inteligencji, bo to uczenie maszynowe to jest taki termin, wydaje mi się, bardziej trafny. My w swojej pracy, jako ludzie zajmujący się uczeniem maszynowym, naszym zadaniem jest wytworzyć algorytm, który na podstawie pewnych wcześniejszych danych, które już są, które skądś możemy złapać, czyli innymi słowy zdarzeń, które są już przeszłością, możemy ten algorytm tak konfigurować, żeby on rozwiązywał pewien problem. Czyli na podstawie wcześniejszej wiedzy, która została w jakiś sposób wytworzona, taki algorytm dostosowuje swoje parametry, żeby rozwiązywać jakiś konkretny problem. I to rozwiązywanie parametrów, jak sobie możecie wyobrazić, model uczenia maszynowego, to jest głównie sieć neuronowa, jako takie wielkie pudełko pełne kabli. Wiecie, każdy ma taką szafkę z kablami, nie? W domu, wydaje mi się. To właśnie chodzi o to, że tak dobrze to trzeba poukładać, żeby to miało sens. I jedyny sposób, żeby to rozsądnie poukładać, to jest spojrzeć na to, co się działo wcześniej. Kiwam głową, rozplątanie w ogóle kabli wydaje się niemożliwe, więc mów dalej. No ale tak to dokładnie działa i to nie jest ogólnie skomplikowany proces. Nie, no jeżeli chodzi o matematykę, to jest tam niewybredna, nie oszukujmy się. Ale bariera wejścia w ogóle w uczenie maszynowe obecnie jest tak niska, że każdy może spróbować zrobić własny model, mały model uczenia maszynowego, który rozwiązuje jakieś proste zagadnienie. Bo właściwie potrzebujemy do tego logicznego myślenia, tak? A te działania matematyczne ewentualnie zrobi już za nas sam program? Czy... Wiesz co? Bardzo blisko. Bardzo blisko. To jest tak, że do takiego klasycznego programowania, jak zapewne to kojarzycie, to człowiek musiał wykombinować, co tam po kolei się dzieje, prawda? Bo jak już mówiąc matematycznym terminologią, trzeba było znać funkcję, którą się rozpisuje, prawda? Jak włożę coś do tej funkcji, to co mi zwróci? Trzeba było ten środek funkcji wypełnić. To uczenie maszynowe, ono potrafi aproksymować to wypełnienie, wiecie, zgadnąć. Po prostu. Więc jak chciałbym mieć funkcję, która mapuje, czyli transformuje obraz i mówi mi, czy na obrazie jest kot lub go nie ma, to ja musiałbym jakąś tam bardzo skomplikowaną funkcję tworzyć. Natomiast uczenie maszynowe na podstawie dużej liczby zdjęć kotów samo skonfiguruje ten środek, no bo tak to dokładnie działa i będzie aproksymowała taką transformację. To tyle jest w temacie. Wiem, że nadal to skomplikowanie brzmi, ale jak tak człowiek usiądzie do tego i wie o tym, że ma jakiś model uczenia maszynowego, właśnie to pudełko i tam pcha tych danych, prawda? Ja to mówię, że tłuczę te modele danymi, bo tak to dokładnie działa, to wcale nie jest aż takie skomplikowane. Powiedz w takim razie, bo mnie to cały czas zastanawia, co doprowadziło do tego przełomu w ostatnich 3 latach, no bo jednak to uczenie maszynowe było rozwijane przez dziesiątki lat. Oj tak.
podstawy to może i nawet w XIX wieku zostały nadane. Natomiast czy to możliwości właśnie obliczeniowe, czy ten hardware doszedł do tego momentu, kiedy można było zrobić to, co zrobiono, czy tu się wydarzyło coś innego? Nie, to wydarzyło się bardzo dużo rzeczy naraz. Hardware swoją drogą, moment, w którym mogliśmy zacząć przetwarzać duży wolumen danych na kartach graficznych, sprawił, że dla większej liczby osób otworzyła się możliwość pracy z modelami wizyjnymi, czyli z computer vision. I wtedy to był taki pierwsza górka zainteresowania uczenia maszynowego. Ja akurat wtedy tam wjechałem na tą górkę i zastanowiłem się, co można zrobić z tymi ciekawymi modelami wizyjnymi. Byłem na projekcie komercyjnym jako programista, projekcie biomedycznym, bardzo ciekawym, z którego zresztą jestem bardzo dumny. I wtedy zaczynało się, prawda, że mogliśmy używać kart graficznych i to się działo za życia mojego. W sensie, że komputacja, czyli przetworzenie całych danych, ono nie trwało miesiącami, tylko można było coś uruchomić i za 2 czy 3 dni zobaczyć rezultat. Ale to, żeby to się wydarzyło, to był pierwszy krok. Kolejny krok to było trochę zmiana podejścia do tego, w jaki sposób serwowane jest uczenie maszynowe dla programistów, czyli frameworki do uczenia. Kiedyś trzeba było sieć neuronową napisać samemu od początku w jakimś języku programowania, w Pythonie, w Javie, nieważne w czym. I no to jest już pewna bariera. Nawet dla programisty szkolonego czy programisty wyuczonego, kogoś, kto ma bardzo duże doświadczenie, jak mu powiemy, słuchaj, musisz napisać sieć neuronową ze wsteczną propagacją błędu, to tam mózg wybucha. I w pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł, 2 dokładnie firmy, no i jest to Meta i Google, żeby zinstrumentalizować cały ten proces, zrobić, żeby był prostszy. I oni tak go uprościli, że właściwie każda osoba znająca programowanie, języki wysokiego poziomu jest w stanie sobie wejść teraz i w bardzo prosty sposób wyuczyć tą sieć. I to była druga ta część istotna. Trzecia, super ważna, to było wprowadzenie takiej sieci, która nazywa się Transformer. I to była zmiana architektury. My tam wcześniej pracowaliśmy na sieciach, mówimy, konwolucyjnych, czyli splotowych po polsku. I wtedy one wymagały bardzo nadal dużego sprzętu, a potem weszły nagle sieci typu Transformer i okazało się, że wszystko jakoś tak, wiecie, działa. I potem wyuczono taki wielki transformer, który nazywa się GPT i z niego powstał duży model językowy. I to jest właśnie początek tego takiego głównego hype'u obecnie, bo okazało się, że z tymi modelami można gadać. Nie trzeba do nich pisać w Pythonie, co umie pewnie jakiś promil społeczeństwa, tylko umie każdy pisać językiem naturalnym w dowolnym języku na świecie i okazuje się, że można z tym gadać. I to robić, co my chcemy. W miarę. W miarę, zdecydowanie w miarę. A czy to prawda, że na początku właśnie istnienia ChatGPT nie przewidywano, że on będzie umiał się tak biegle posługiwać wszystkimi językami? Trudno powiedzieć, bo w samych jego założeniach tej architektury Transformer nie było tam przeciwwskazań, żeby to miało taką możliwość. To ogólnie działa na takiej zasadzie, że musielibyście sobie wyobrazić taką chmurę punktów i ta chmura punktów to jest ten model i on, jak my o coś się go pytamy, to tej chmury punktów wybieramy jeden punkcik i idziemy do innych punkcików jak po sznurku. Więc że tam jest dużo języków, to nie zmieniło nic. Wydaje mi się, że największy problem, jaki był, to jest, żeby nasycić ten model tymi językami, żeby on poznał te języki. Tam ktoś musiał podjąć bardzo odważną decyzję, która zapewne odbije się jeszcze szerokim echem, kiedy dowiemy się, co tak naprawdę stanowiło podstawy do uczenia tych modeli, uczenia maszynowego. Czy to tylko ogólnodostępny internet, czy może też ten nieogólnodostępny. A co powiesz o polskich modelach, o których jest coraz głośniej? Ja to w ogóle jestem dumny z osób programujących czy osób zajmujących się sztuczną inteligencją w Polsce, bo jest dużo osób, która aktywnie pracuje na tym polu. To są nieźli specjaliści. Naprawdę wykorzystywać powinniśmy ze wszech miar. Inna sprawa jest oczywiście, że język polski nie jest też super popularnym językiem, prawda? Więc będziemy walczyć tutaj w tej naszej niszy języka polskiego, ale fakt taki, ale to, że ktoś się za to wziął i robi to dobrze, to jest dla nas wielka korzyść. A czy właśnie powinniśmy się tym zajmować? No bo jakby nie dogonimy OpenAI. Ja to zasięgam to pytanie z dyskusji, którym się przysłuchiwałem, czy podczas festiwalu Bomba Megabitowa, czy wcześniej, gdzie osoby, które były tam panelistami. Właśnie tutaj była taka dychotomia. Jedni twierdzili, że nie wynajdziemy drugiego Google'a, więc nie ma co marnować energii na polski model językowy. Natomiast inni, ja tutaj się czuję z tą drugą grupą wspólną myśl, że nawet jeśli nie stworzymy drugiego polskiego czata GPT, to jednak to doświadczenie, które zdobędziemy podczas budowy tego programu, zaprocentuje w innym miejscu. Co o tym sądzisz? Czy powinniśmy się w to angażować? Zdecydowanie powinniśmy się angażować, bo robienie rzeczy trudnych, tak trudnych jak to jest na pewno dla nas korzyść. Jak to się skończy, to nie wiadomo. W każdej chwili może znowu być kolejny przełom i nagle okaże się, że ChatGPT jest już przestarzały albo nieadekwatny do aktualnych potrzeb.
co mam nadzieję, że się niedługo wydarzy, tak po cichu. Na pewno należy próbować, bo w trakcie tego trudnego zadania będą takie pewnie dużo mniejszych, trudniejszych zadań i któreś z tych zadań może bardzo ciekawą nauką się skończyć i może odkryjemy coś ciekawego. Więc to, że robi to duża firma jak Meta właśnie czy Google, to nie powinno sprawiać, że my zaprzestaniemy. Okej, to teraz właściwie zadam to pytanie, które chciałem zadać od początku. Co robisz na Wydziale Geografii? Bo to połączenie właśnie twojej wiedzy informatycznej z geografią nadal mi się średnio spina. Zaraz myślę, że się zepnie lepiej. Słuchajcie, programowanie i uczenie maszynowe to jest takie rozwiązywanie zagadek. Ja uwielbiam rozwiązywać zagadki. Te zagadki są super trudne. A jeżeli do tego dodamy jeszcze, że te zagadki dzieją się w jakiejś przestrzeni, która się przez cały czas zmienia i jest taka ulotna, nagle coś się zmieni w przestrzeni geograficznej, czego nie jesteśmy w stanie uchwycić, bo wolumen danych jest niesamowity. To ta zagadka staje się taka już najbardziej ciekawa z możliwych. I ja lubię właśnie takie zagadki. Więc dane przestrzenne to są dane, dane, które mają po prostu georeferencję. Można powiedzieć, w jakim miejscu mają swoje pochodzenie albo do jakiego miejsca dotyczą. To są dane niesamowicie bogate, pełne szumu różnego rodzaju i żeby tą zagadkę złamać, żeby cały ten supeł rozwiązać, to trzeba naprawdę stanąć na głowie. Ja właśnie lubię. Bardzo. Jaka to może być zagadka? Ostatnio rozwiązywałem tak super fajną zagadkę. Bardzo chcieliśmy dowiedzieć się, to akurat nauki podstawowe, chcieliśmy dowiedzieć się, jak szybko podróżują samochody, ale dla całego świata. Na całym świecie chcieliśmy dowiedzieć się, jak szybko poruszają się samochody po autostradach. Wiadomo jest, że w Europie jest dużo systemów, które pozwalają śledzić, czy prędkość poruszania się samochodów, ale nie we wszystkich krajach, prawda? Też globalne południe też nie ma takich systemów, więc pomyśleliśmy, że można byłoby spróbować policzyć prędkości na drogach. To jest niesamowicie ważne, nie wiem, dla konwojów humanitarnych, dla podróży zagranicznych. Super ważna sprawa, ale dane są niedostępne. Nie wszyscy mają tam telefony komórkowe, ale dane dostępne to są latające satelity nad naszymi głowami. Więc wpadłem na taki pomysł, w którym można byłoby spróbować pomierzyć, jak prędko porusza się samochód, tylko z jednego zdjęcia satelitarnego. Czyli mamy tylko jedno zdjęcie zrobione, tam nic się na tym zdjęciu nie rusza i żeby zgadnąć dobrze, jak szybko porusza się auto na danej autostradzie. To jest w takiej skali zagadka, prawda? I oczywiście udało się. Super fajny papier z tego wyszedł. Naprawdę uważam, że dobrze się to czyta. Tak zadbaliśmy o to akurat z moimi kolegami i koleżankami z Uniwersytetu w Heidelbergu robiliśmy. I świetnie to się czyta, bo muszę pochwalić. Naprawdę dużo czasu nad tym spędziliśmy, a rezultat jest taki, może tak, na czym polega metoda, bo nie chcę przeskoczyć. Poruszający się samochód na zdjęciu satelitarnym zostawia takie echo, taką tęczę kolorów w każdym kanale, w którym ta satelita serwuje dane. I to echo wygląda, jakbyśmy kamieniem rzucili i zaczęło robić takie fale. Ja zaimplementowałem tam taki ciekawy algorytm, jak ktoś jest z mojego pokolenia lub starszy, to kojarzycie tą grę w węża na Nokiach, prawda? To zaimplementowaliśmy taki algorytm, co właśnie traktuje te echa jak te jabłuszka, które ma je zjadać i w ten sposób powstaje taka linia, taki wąż. No i ten wąż jest długi na ileś pikseli. Wiemy, jaka to jest satelita, jak szybko porusza się po orbicie. Wiemy, jaki ma sensor optyczny, więc całkiem dużo rzeczy możemy do tego wrzucić. Do tego całego gara mnóstwo trygonometrii, trochę matmy, odrobina fizyki, dużo uczenia maszynowego, niezłe programowanie i gotowe. I mamy... Puścizna. Znaczy nie, bardzo dużo czasu nam to zajęło. To była ironia. ale na tym to polega i właśnie to była taka zagadka, że człowiek dostaje takie zadanie i nie wiadomo, czy to się da zrobić. Ja to uwielbiam takie. Naprawdę właściwie to komercyjnie biorę tylko takie zlecenia, że dostaję coś i ktoś nie ma pojęcia, czy to się da zrobić. Ja próbuję, prawda? Próbuję z całych sił. No i te dane przestrzenne, prawda? Te echa. No okej, to powiedz, z jaką prędkością poruszają się te samochody. Badaliśmy głównie A1. Przekraczamy prędkość. Zdecydowanie przekraczamy prędkość. Oczywiście ten algorytm nie był wolny od wad, bo to jest uczenie maszynowe. To nie jest tak, że to rozwiązuje wszystkie problemy. To jest model oparty o prawdopodobieństwo, więc nie będzie doskonały. Będzie, tak jak powiedziałem, aproksymacją, pewnym przybliżeniem. Nam udało się wykrywać samochody, które są w ruchu w ogóle. Muszą się samochód ruszać, żeby można było powiedzieć, z jaką prędkością się porusza. Takie obiekty, które stoją, dla nas są niewidoczne w satelicie, nie zostawiają tego echa. Więc to nie było wolno od wad, ale na A1 zdecydowanie ten pomiar prędkości średniej, szybko jeździmy, szybko. Mhm. A czy do jeszcze jakiejś pracy właśnie zaprzągłeś zdjęcia satelitarne? Oj tak, teraz robię tak superową pracę, taki projekt. To jest projekt też komercyjny, robię to na zlecenie firmy RN Space. To jest taki startup polski, który chce pożytki pszczele badać. Jak usłyszałem, że będą badane pożytki pszczele, to stwierdziłem, ja tam
jestem, prawda? Więc tam używamy zobrazowań satelitarnych do tego, żeby dowiedzieć się, jakie rośliny potencjalnie mogą znajdować się na danym obszarze. Więc mamy taki model uczenia maszynowego, który ze zdjęć satelitarnych ogólnodostępnych, czyli z zdjęć Sentinel oferowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną, zbiera te dane i potrafi zgadnąć, i to nawet całkiem dobrze, z jakiego typu gatunkiem rośliny mamy do czynienia. Na razie jest bardzo dobry w drzewa, ale chcielibyśmy jeszcze dalej spróbować dowiedzieć się, czego można spodziewać się na danym obszarze, po to, żeby dany pszczelarz mógł dowiedzieć się, jaki potencjalnie pożytek będzie z tego miejsca miał. No niesamowity. Ten projekt wydaje się, że to zdjęcia satelitarne, że to jest taki, że może to być nawet prosty projekt do zrobienia, ale zdecydowanie nie jest prosty. To jest jeden z projektów, który tak dużo matematyki aktualnie wkładamy, że mamy mniej kodu niż tej rozkminki matematycznej, jak coś może działać. Więc mam nadzieję, że też powstanie z tego jakiś fajny papier. A tutaj coś więcej możesz powiedzieć o metodzie, czy na razie nie? Na razie nie mogę jeszcze zdradzić o metodzie. Wypuścimy papier i będzie można poczytać. To jest też super ważne, żeby ludzie dowiadywali się, ale dopóki jeszcze trwa prototypowanie, to nie będziemy tutaj zdradzać tajemnic. Okej, to ja tylko podpowiem, że papier to jest takie wolne tłumaczenie z angielskiego paper, czyli po prostu praca naukowa. Tak, ale to mówienie publikacja naukowa zawsze zajmuje trochę więcej czasu. Więc tak, nasz gość po prostu pisze papiery. Mało, ale dumnie. Natomiast to, co mnie również zainteresowało, jako jeden z głównych projektów, nad którymi pracujesz, które wymieniłeś, to poszukiwanie nielegalnych wysypisk śmieci. O jaki to jest dobry projekt. To jest AI for Good na 100%. Naprawdę to jest projekt realizowany na Uniwersytecie Łódzkim w ramach Narodowego Centrum Nauki. To jest bodajże Opus. I tam zajmujemy się wykrywaniem tych nielegalnych wysypisk śmieci. Właśnie jeszcze dzisiaj nawet spotykamy się, żeby trochę o tym mocniej porozmawiać, żeby wreszcie te rezultaty, które mamy, upublicznić. No niesamowicie ciekawy temat to jest. Tam akurat drona używamy do tego, żeby badać te wysypiska. A na terenie miasta czy okolic? Tak, na terenie miasta Łodzi wpadliśmy na taki dosyć ciekawy pomysł, w jaki sposób to badać. Mamy mapy tych wysypisk, mamy przeprowadzoną inwentaryzację na tym projekcie, w jakim miejscu znajdują się dzikie wysypiska i szukamy teraz pewnych tendencji w tym śmieceniu. Nie tylko tendencji takich przestrzennych, za co ja jestem odpowiedzialny, ale też takich związanych z podejściem ludzi do samego tematu. Dlaczego ludzie wyrzucają śmieci w tym, a nie innym miejscu. I muszę przyznać, że to jest taki projekt, na którym ja wkładam swoją wiedzę techniczną, ale też dużo wynoszę ucząc się. Bo ja nie patrzę na te rzeczy tak z punktu widzenia z takiej humanistyki podejścia, czy z podejścia socjologicznego. Tam uczę się tego dzielnie na tym projekcie, więc to jest właśnie zderzenie tej geoinformatyki z socjologią też jest możliwe i ciekawe. Okej. Asiu, że masz jakieś pytanie? Ja mam takie właściwie bardziej przemyślenie, że to jest też taka współpraca, dlatego że tutaj w przypadku tych nielegalnych wysypisk, to myślę, że ktoś musiał dostarczyć te informacje. Ty jesteś od analizy tych danych, ale nie jesteś jedyny, prawda? Nie, moja rola sprowadza się właściwie do tej części bycia odpowiedzialną osobą za przetworzenie tych danych, za tą analizę, głównie tą geospatial, tą przestrzenną analizę, ale tutaj pierwsze skrzypce gra naukowczyni i naukowiec z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego. I oni tam robią robotę, żeby nam to wszystko potem wytłumaczyć, dlaczego w tym miejscu znaleźliśmy podczas naszego nalotu dronem śmieci. No i to ciekawe jest. Oczekujcie publikacji też, bo tam będzie warto poczytać, bo to jest też publikacja o naszym mieście, dobre zaangażowanie. No i tak jak powiedziałem, to jest właśnie taki projekt, w którym wykorzystamy to uczenie maszynowe dla dobra, nazwijmy to w ten sposób. A czy są jakieś projekty właśnie z takiego hasła AI for Good, w których ty, powiedzmy, nie brałeś udziału, ale podziwiasz albo ostatnio się z nimi zapoznałeś i zrobił na tobie duże wrażenie? Jest jeden taki projekt, który realizujemy w HiGit, to jest Instytut Geoinformacji w Heidelbergu, dla którego pracuję jako konsultant. I tam jest taka grupa projektowa, która zajmuje się projektem, który nazywa się Silverways. I to jest taki projekt, którego zadaniem jest udostępnienie, mówimy routing, czyli takiego mechanizmu, w którym można wytyczać drogi między różnymi punktami, głównie dla osób starszych. Stąd nazwa Silverways. I to jest niesamowicie ciekawe, bo oni tam skupiają się na tym, żeby zastosować uczenie maszynowe do wykrywania, czy przez dane miejsce można przejść, na przykład nie ma wysokich chodników, że można przejechać wózkiem inwalidzkim, że będzie w cieniu dana osoba mogła iść, że będzie cicho i będzie mogła czuć się swobodnie. To jest niesamowity projekt. Tam dużo serca w to włożone jest, żeby ten projekt dobrze zakodować, czy naukowo dobrze opracować. No i też będzie ciekawy, na pewno. I to się dzieje na podstawie zdjęć miast, czy danych Mnóstwa jakichś? różnych rzeczy. To jest satelita, to jest głównie OpenStreetMap,
którego kontrybutorem HiGit jest w dużej części, i Street View Imagery, czyli tych zdjęć z poziomu ulicy, to jest niezłe. Te zdjęcia, te sferyczne, które otrzymujemy niekoniecznie przez Google Street View, bo to nie jest tak super dostępne, ale na przykład przez Panoramax albo Mapillary, to my wykorzystujemy te dane, traktujemy je uczeniem maszynowym i niedługo będziemy próbowali zajmować się taką tematyką, żeby powiedzieć, jak wysoko jest dany chodnik, albo jak szeroki jest. Ostatnio Instytut wypuścił bardzo ciekawy zbiór danych o drogach. Czy są dziury w drogach, prawda? Jaki jest typ nawierzchni? To jest globalny zbiór danych, który pokazuje, w którym miejscu są dziury w danym miejscu na świecie. I to jest też niesamowicie ważne. Więc to jest takie AI for good, dobre zastosowanie uczenia maszynowego. I dla ludzi to jest kontrybucja dla społeczeństw i też dla innych badaczy, bo to zawsze jest najważniejsze w tym całym podejściu AI for good, jest, że to, co my robimy, to też dajemy, udostępniamy, że można to wykorzystać, no i sprawdzić, czy działa. To też jest ważne. To ja pozwoliłabym zapytać ciebie o te twoje projekty komercyjne, o których powiedziałeś. Czy to są zazwyczaj właśnie badania zlecane przez większe firmy, czy... O, badania to nie, bo ja mam ścisłe rozcięcie. W sensie badania podstawowe robię na uczelni, bo od tego jest uczelnia, jasne. a takie, że trzeba już wejść niczym inżynier na białym koniu i coś zaprogramować, to są te komercyjne Okej, rzeczy. czyli komercyjne to programowanie. Głównie programowanie, tylko że już wtedy uczenie maszynowe. Na uczelni też programuję, bo programowanie to tylko jest narzędzie do wykonywania różnych zadań. Na uczelni zajmuję się naukami podstawowymi, czyli zadaję sobie pytania, na które nie potrzeba ich teraz aktualnie aplikować. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie, ale to są takie rzeczy, które mnie nurtują. Właśnie to jest jeden z powodów mojej pracy na uczelni, że mam taki zestaw pytań w swojej głowie, na które potrzebuję znać odpowiedź, ale niekoniecznie muszę od razu to wdrażać. Ale tą komercję, jak ktoś do mnie przychodzi i ma problem do rozwiązania, no to wykładam sufit i próbuję go tam rozwiązać, ten problem. To powiedzmy jeszcze o jakichś projektach naukowych i wiem też o tym, że lubisz słuchać. Czy możesz opowiedzieć o tych rzeczach, które nasłuchują? Och, oczywiście. Tak, lubię słuchać. Ja wyrosłem i naukowo, i technicznie z przetwarzania obrazu. Ale obraz to jest jeden z możliwych sygnałów, z jakim pracujemy. Dźwięk to też jest taki sygnał. I dźwięk jest niesamowicie ciekawym sygnałem. Dźwięku nie słychać z satelity. To też jest ciekawe. W tym miejscu danym trzeba się pojawić. Trzeba zebrać te dane. Ja jestem autorem takiego rozwiązania, w którym można posłuchać mapę. To jest taki projekt, taki mój, nazwijmy to pet projekt, w którym można w danym miejscu odsłuchać, jakby to brzmiało w tym danym miejscu. Przeprowadziłem takie badania w środkowym biegu rzeki Pilicy, czyli w województwie łódzkim, w którym rozłożyłem taki wielki mikrofon przestrzenny. On się składał z 20 takich malutkich mikrofonów, które przez kilka miesięcy jak owieczki pilnowałem, żeby mi słuchały całej tej przestrzeni. One były ze sobą zsynchronizowane i w ten sposób powstał krajobraz dźwiękowy danego miejsca. No ale jak możecie sobie wyobrazić, tam utrwalone zostało wiele godzin dźwięku. Do tego podstawowego badania było 2200 godzin nagrań, które trzeba było poddać analizie. I zrobiłem taki szybki eksperyment, jak długo zajęłoby mi przetworzenie tej 1 godziny, gdybym był człowiekiem. No i zajęło mi 1,5 godziny. Przetworzenie polegało na tym, że na spektrogramie zaznaczałem, co słyszę. W którym miejscu jest szczekanie psa, w którym miejscu słychać w oddali, nie wiem, cięcie drzewa, w którym miejscu słychać samolot, w którym miejscu słychać ptaki. I zajęło to 1,5 godziny. No to być może jeszcze bym teraz, nie byłoby tego spotkania tutaj naszego, no ale bym to pewnie jeszcze sprawdzał. Więc zaaplikowałem właśnie uczenie maszynowe na tym, żeby uczyło się razem ze mną. Czyli miałem model, który nauczyłem tymi próbkami, które stworzyłem i on potem zaczął już sam rozpoznawać. Dzięki czemu miałem całkiem dobrą charakterystykę tego miejsca. Wiem, co zostało usłyszane w którym momencie. No i z tych badań wyrósł taki bardziej skomplikowany projekt, w którym spróbowałem się ze zrobieniem własnego urządzenia, które ma zagnieżdżony taki model. Mówimy małe uczenie maszynowe, czyli TinyML i taki model, on jest sobie na takim malutkim komputerku i on słucha, ale nie nagrywa, to jest super ważne, tylko słucha i próbuje interpretować, co tam ciekawego w okolicy się dzieje. Więc w te wakacje na Wydziale Nauk Geograficznych mieliśmy taką niezbyt piękną puszkę, w której był ukryty ten cały komputer i on słuchał, co się dzieje u nas na wydziale i reagował na różne rzeczy. Reagował w jaki sposób? I on to spisywał? Tak, stworzył wielką bazę Taką danych. transkrypcję robił? Nie transkrypcję, bo transkrypcja to RODO nadal, prawda? Tutaj my pracując w uczeniu maszynowym i przetwarzając dane musimy bardzo dbać o to, żeby nadal to etyczne miały podstawy jakieś, żebyśmy nie zabierali komuś danych, żebyśmy nie przetwarzali tekstu. Więc to chodziło o to, że on słuchał ten model i klasyfikował, to znaczy mówił, co słyszy. Ten akurat model. Czyli powiedział, że na 90% słyszy wiewiórkę, 95% słyszy otwierające się drzwi, na 5% słyszy to. Ktoś woła pomocy, na przykład. Ludzie rozmawiają, ktoś słucha radia.
albo ktoś gra na gitarze. I on to zapisywał, wrzucał do bazy danych i reagował w taki sposób, że gdy pojawiło się jakieś interesujące mnie hasło, jakaś klasa interesująca, na przykład ja tutaj sprawdzam, czy ktoś krzyczy, czy jakby był jakiś krzyk, to czy on jest w stanie się wzbudzić i powiedzieć, dobra, coś tam się wydarzyło. To jest on oczywiście nadal dane przestrzenne, taki sensor jest geolokalizowany, więc jak ich jest więcej, to można powiedzieć, w którym miejscu to się wydarzyło. Można spróbować całkiem nieźle zgadnąć, w którym miejscu to się wydarzyło. No i bardzo chciałbym, żeby taki system jeszcze powiększyć, bo na razie zrobiliśmy 2 prototypy, które umieściliśmy i one nasłuchiwały wspólnie. Chciałbym wstępnie umieścić może z 40 albo 50 w naszym mieście takich, bo tak docelowo to chciałbym, jak już wszystkie te dane zostaną pobrane, to chciałbym, to już aktualnie działa, ale chciałbym mieć taką pełen zbiór danych, że chciałbym zapytać się tego komputerka, żeby mi opowiedział o przestrzeni geograficznej, w której aktualnie się znajduje. Opowiedział tekstem, żeby każdy mógł zrozumieć to miejsce, w którym ten czujnik jest. I żeby opowiedział w przystępny sposób dla danej osoby. Jakby dziecko chciało się dowiedzieć czegoś o poprzemysłowej Łodzi na przykład. Albo gdyby osoba, która nie mieszka u nas i mówi innym językiem, chciała ten nasz vibe złapać. Ja opowiem, jak to rozumiem. Powiedz, czy to o to chodzi, że na przykład stawiamy takie urządzenie na ulicy Piotrkowskiej. Ono sobie tam rejestruje przez właśnie, nie wiem ile, dzień, Cały tydzień? czas. Aha, cały czas. Cały I czas. ono wtedy nam zwraca takie dane, że powiedzmy, że o godzinie tam, nie wiem, 1 w nocy jest cisza. Słychać czasem, jak przebiega jeż. Od 6 rano zaczynają się dźwięki sprzątania. Między 8 a 10 przejeżdża dużo samochodów, czyli to jest prawdopodobnie czas do dowożenia towarów do sklepów. Później słychać do, powiedzmy, nie wiem, 17 chodzących ludzi. Później ten dźwięk się zmienia na bardziej taki imprezowy albo wieczorowy. No i w ten sposób on byłby w stanie powiedzieć cykl dnia na przykład na ulicy Piotrkowskiej. Dokładnie tak, bo ja gdzieś potem w konsekwencji chciałbym to związać na przykład z mapą, z OpenStreetMapą. Oglądając miejsca z naszego miasta albo z jakiegokolwiek innego miasta, ktoś mógłby posłuchać narracji o tym mieście, żeby usłyszeć, nie tylko zobaczyć. Super by to było. To ja mam jeszcze takie pytanie. Właśnie, jeżeli mówimy o tym aspekcie etycznym, to stawiamy właśnie takie mikrofony. Mimo tego, że już i ty, i również Michał wytłumaczyliście, jak to działa, to czy to nie może być też przez kogoś odebrane jako podsłuchiwanie? Czy przez to, że personalnie nikogo, nie wiem, nie cytujemy, to jest w porządku? Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób traktujemy dane i ten cały aspekt prawny, no to jest w porządku, bo tam ten dźwięk nie jest utrwalany. On jest tymczasowo przetwarzany przez model i znika. Potem jest nigdzie nie zachowywany i potem jest tylko jego klasa. I to ja ustalam zakres tych klas. Nie robię żadnej transkrypcji, tylko mówię, co się wydarzyło. I to jest super ważne, no bo w tym całym uczeniu maszynowym, no jasne jest, że jako praktyk uczenia maszynowego już od ponad dekady, no to śmiało mógłbym zrobić taki model do transkrypcji. Tylko po co? Prawda? To jest właśnie ta część tego AI for good, że człowiek musi sobie umieć zadać pytanie, czy to sens jest, prawda? Tam po drugiej stronie też ktoś będzie z tego korzystał. Trzeba szanować prywatność i ludzi, i zwierząt. Trzeba szanować miejsce, w którym to jest umieszczone również. Dlatego taki sensor nie miałby szansy niczyjej prywatności złamać, bo to ja jestem osobą odpowiedzialną za kodowanie tego. I to jest właśnie chyba ta część najważniejsza tym etycznym AI, czy tym AI for good, że to nie jest tak, że wiecie, my mamy modele, które mają jakiś stopień moralności wyrażony skalą liczbową, tylko mamy człowieka, który ten model zaimplementował. I to jestem ja. I ja mam właśnie takie podejście i taki, nazwijmy to, paradygmat pracy, że to musi być, że tak powiem, z rozumem i godnością człowieka. Ładne. Okej, a to teraz może puśćmy wodze fantazji i powiedz, gdyby nie było ograniczeń technicznych czy finansowych, to jakie takie właśnie programistyczne marzenie chciałbyś spełnić albo żeby w ogóle zaistniało? Wiem, że są firmy, które pracują nad takim cyfrowym bliźniakiem Ziemi. Czy to byłoby coś takiego na przykład? Cyfrowy bliźniak Ziemi, to chyba chodzi o TerraMind, taki model, który niedawno wszedł. Dużo osób pracuje nad cyfrowymi bliźniakami Ziemi. Każdy próbuje to zrobić, ale gdyby nie było ograniczeń finansowych, ciężka sprawa, powiem wam, że osobiście to raczej od strzału robię takie rzeczy, które mi wpadną do głowy. Czy mam jakieś takie wielkie programistyczne marzenia? Nie, myślę, że nie. Że jakbym miał jakąś taką wielką zagadkę do rozwiązywania, o której mógłbym teraz opowiedzieć, to znaczy, że właśnie nad nią pracuję. To w taki sposób działa. Natomiast gdyby to uczenie maszynowe było tanie i nagle okazało się, że każdy może je robić i zalałoby jeszcze bardziej, no to mogłoby nie za dobrze się skończyć. Tak mi się wydaje. Więc może dobrze, że nie ma nieskończonego zasobu gotówki aktualnie. I energii. I energii. No tak, no my też o tym myślimy. Jak uczę model maszynowych, głównie dla właśnie HiGit, to mam nawet taką specjalną metrykę, ile garnków wody zagotowałem. Wiecie, lepiej mi się patrzy
potem na te metryki, czyli ile poszło energii elektrycznej na taki model. Super ważne jest. No, nasze modele działają na węglu. To też jest inna sprawa. Prawda? Trzeba o tym myśleć. I jeszcze chciałem na koniec przeskoczyć właśnie do tego właściwie, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli o tym, że w przestrzeni mediów społecznościowych już ciężko dostrzec człowieka pośród botów. Czy mając swoją wiedzę jesteś w stanie powiedzieć, czy dałoby się to posprzątać, gdyby ktoś chciał to posprzątać? Zastanawiałem się nad tym i myślę, że dobrze by było, i to jest oczywiście moja tutaj prywatna opinia, ale dobrze by było, żeby nikt tego bałaganu nie posprzątał. Wiecie, że ja na razie na takim etapie jestem w myśleniu czy o mediach społecznościowych, czy w ogóle o internecie, że to gdzieś już termin ważności ma swój. I ten termin ważności przyspieszyła sztuczna inteligencja. Ja optymistycznie patrzę na to. Nie oszukujmy się, nie żyjemy jeszcze w roku 2077. To jeszcze nie ten czas, nie przyspieszyliśmy. Patrzę na to optymistycznie i bardzo bym chciał, żeby nikt tego bałaganu nie posprzątał, bo zaczyna rosnąć świadomość ludzi, że bałagan jest. I to różnych ludzi. Wiecie, to nie jest tak, że chatboty albo deepfake'i, albo inne rzeczy phishingowe czy skamy, one powstały wczoraj. Czy powstały razem z czatem GPT. One są od początku internetu. Od momentu, w którym on już pracował, że tak powiem, publicznie dla człowieka. I dużo osób sobie z tego nie zdawało sprawy. Ale teraz AI, wszyscy mówią AI to, AI zło. I zaczyna rosnąć świadomość. Jednocześnie coraz więcej tego dzieje się złego w internecie. I ja tak myślę sobie, że jak kiedyś to wszystko upadnie, to może my wreszcie nie będziemy wierzyć temu, co jest w internecie, tylko znowu będziemy ze sobą rozmawiać, będziemy ze sobą się komunikować, będziemy się ze sobą spotykać, odejdziemy od telefonów komórkowych. Więc ja mimo tego, że pracuję w inżynierii uczenia maszynowego i to jest moja robota, to bym chciał, żeby ten internet kiedyś na chwilę wtyczkę wyłączyli. Się zapchał po prostu. No się zapcha, bo jest bot na bocie. Czasami nie wiadomo, czy rozmawiam z człowiekiem. Nie jestem pewny informacji. Właściwie ja z moją wiedzą mam wątpliwość, jak mawia klasyk, przez cały czas, korzystając z internetu i czytając nawet ogólnodostępne źródła, powiedzmy, sprawdzone. Bo nie wiem, czy nawet na wielkim, znanym serwisie internetowym ktoś nie napisał czegoś przy użyciu ChatGPT albo Claude, albo jakiegokolwiek innego źródła. Dlatego mam wątpliwość. To z tą wątpliwością chyba pozostaniemy do następnego spotkania, bo właściwie wydaje mi się, że dopiero rozpoczęliśmy rozmowę o algorytmach z tobą. Jeśli się zgodzisz, to chętnie dostaniesz ode mnie zaproszenie do Z przyjemnością, bo rozmowy. ja mógłbym gadać na ten temat i gadać, bo to jest całkiem dobry temat na taką rozmowę. Mnie interesująco robi się, jak już tam te technikalia są, natomiast To byśmy musieli jeszcze doprosić jakiegoś specjalistę, bo niestety dwóch humanistów o technikalia cię nie podpyta. Bardzo dobrze sobie, Michał, radzisz. najciekawsza część jest właśnie nietechniczna. No Jasne. techniczna to jest tylko kodowanie. To ja mam pytanie, nie wiem czy już ostatnie. Algorytmy i media społecznościowe. Jak to działa? Co się wybija? Czy my możemy to przewidzieć? Tyle osób, które pracują w social mediach, zadają sobie ciągle to pytanie, czy to można zaplanować? Wiecie, że nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, jak to daleko zaszło. Teraz jesteśmy oczywiście na etapie takim, że zakładamy aluminiową folię na głowę, prawda? Ale to nie jest tak, że ktoś stoi z wajchą na YouTubie albo na Instagramie i kręci tym algorytmem, żeby on robił coś. Tam jest jakiś na pewno stopień swobody. Więc jest jakaś korporacja, która tym zarządza i na bank ma znaczący wpływ na to. Ale są też użytkownicy, którzy tą treść kreują, odbierają, więc oni ważą ten algorytm. Jak coś, co wpada w tak zwany viral. Dokładnie, to my też wpływamy na tą konfigurację, bo te modele uczą się też w trakcie tej interakcji z nami, więc troszeczkę sami też gotujemy sobie piekiełko. Ja to widzę na przykładzie naszego małego kanału na YouTubie, Nauka Inspiruje, bo pomimo, że mamy tam na razie kilkanaście, czy już może kilkadziesiąt nagrań, głównie wykładów i filmów edukacyjnych, to tam już się zadziało kilka dla mnie ciekawych, a czasami niepokojących rzeczy. No i jedna rzecz to to, że nagranie wykładu o zmianach klimatycznych, które zyskało bardzo dużo komentarzy, to było bardzo wybite i widoczność wzrastała. To wszyscy powtarzają i to widać jak na dłoni. Natomiast niedawno opublikowany podcast, gdzie rozmawialiśmy o smart domach, został zakwalifikowany jako reklama polityczna w Stanach Zjednoczonych i został całkowicie zshadowbanowany, gdzie właśnie tych wyświetleń praktycznie w ogóle nie ma. Więc to jest temat sam w sobie, prawda? Czyli kogo przyzwać do odpowiedzialności za to, co robi model uczenia maszynowego. Wiadomo jest, że podcast, który stworzyliście, na pewno nie łamał żadnych praw, ale jakiś model o tym zadecydował. No i jaka jest szansa, że ktoś w dużej korporacji sprawdzi to?
plus polski kontekst jeszcze musimy brać pod uwagę, że taki problem ma miejsce lub nie. Algorytm zaklasyfikował. Treści jest taka masa, że to się da robić tylko w automacie. Inna sprawa jest, że niektóre rzeczy wybijają się mniej lub bardziej, no bo też można decydować w tych algorytmach, co ma większą wagę. Ja mam tutaj chyba największą taką wątpliwość, że te wszystkie algorytmy to jest tak, że jeżeli jest jakiś sposób, a na pewno jest sposób ich w konfiguracji metodami inżynieryjnymi, to ktoś może decydować, co my oglądamy i w jakiej masie. I to jest niepokojące. Dlatego uważam właśnie, że ten internet to już jest na takim etapie, że jak wszyscy sobie zdamy z tego sprawę, że nasza opinia może być kształtowana przez to, co nam podają, a jest nam bardzo ciężko zdecydować, bo nie my decydujemy, co jest podawane aktualnie nam w sieci. Wchodzimy na daną stronę i to jest koniec naszej decyzji. A potem jakie reklamy się pojawiają, jaka muzyka jest rekomendowana, to gdzieś jest sterowane. Jeżeli to jest sterowane przez człowieka, to już żyjmy z tym. Ale jak to jest sterowane z jakimś automatem, który ma od czasu do czasu jakieś halucynacje na lewo albo na prawo, to gorzej. No z YouTube'em to jest w ogóle dla mnie na pograniczu magii. Nie wiem, skąd ten algorytm czerpie te informacje, ale już przestałem się dziwić. Kiedy na początku to byłem w szoku, kiedy wielokrotnie miałem wrażenie, że czytam mi w myślach, że otwieram swojego YouTube'a i na pierwszym miejscu widzę film na problem, o którym myślałem, którego nawet jeszcze nie sprawdzałem nigdzie, więc to jest niesamowite. No tak działa statystyka, prawda? No i też trochę pewnie ta obserwacja twoja, prawda? Tak, na pewno no, z tych wielu czujników, które są wokół mnie, głównie też z telefonu, ale też, nie wiem, może z osób i miejsc, które odwiedzam, mijam, czasu, który spędzam gdzieś i tych czynników może być na przykład 1000. No on wyciąga wniosek, że w tym momencie czasu ten temat mnie właśnie zainteresuje. No, wpadasz do jakiegoś pudełka i tam przez jakąś chwilę zostajesz. No tak to niestety działa. Dobrze, to będziemy chyba zmierzać do końca i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy mieli okazję zaczerpnąć wiedzy u samego źródła, czyli autorów tych algorytmów i zapytać trochę od kuchni, jak one działają. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy. Nauka inspiruje. Podcast Uniwersytetu Łódzkiego.